Mości panowie, zaprawdę piękny to widok. Polskie armie, polskie chorągwie oblegające pozostałe zbuntowane kozackie miasta. Czyż może być piękniejszy widok dla naszej Rzeczpospolitej? No może być piękniejszy widok dla naszej Rzeczpospolitej, bo ja w sumie dopiero teraz wpadłem na pomysł, że powinienem każdy odcinek zaczynać, przypominając wam, abyście zostawiali łapki w górę, soczyste komentarze, rozumiesz, podbicia, ale nie dla Zająca, nie dla tego filmu, ale dla pomyślności całej Rzeczpospolitej, rozumiesz? Nie no, ja bym chyba na drugim odcinku już nie wytrzymał. Poważnie, już dawno temu zrezygnowałem z tego przypominania co odcinek na każdym nagraniu o tych wszystkich statystykach, pierdołach. Z algorytmem i tak się nie wygra, ale to od pomyślności dla Rzeczpospolitej jako memik można wrzucić. Proszę Państwa, ten odcinek w teorii będzie w niedzielę, czyli dzisiaj mamy stream z losowania sprzętem od tej polskiej marki gamingowej Fury. Jeszcze raz przypominam, żeby kliknąć w linkacza, sobie przejrzeć, jak ktoś chce coś tam zakupić, poprzeglądać. Tanie polskie myszki, rozumiesz, klawiaturki, krzesełka, słuchawki, co tam sobie wybiera sprzęt gamingowy. No i dzisiaj też mamy losowanie tego sprzętu. I dzisiaj też wybieramy te memy odnośnie wczesnego dostępu do Potop Total War. Dobra, proszę Państwa, wszystkie informacje przekazane, możemy rozpocząć dzisiejsze Total Intrigi na chwałę i pomyślność Rzeczpospolitej. I tu chyba nie pozostaje nam nic innego, jak kliknąć znajomego końca tury. 1652 rok, ale już chyba bliżej 53, czyli czas tyka coraz bliżej potopu szwedzkiego oraz w sobie potopu moskiewskiego, bo trzeba pamiętać, że Moskale też się rzucą, rozsierdzone bandyty. A my póki co dalej utknęli na naszych kresach. Skipujemy turę. Czemu Edynburg się podświetlił? Nie! Gdzie cię Waćpan tak wyuczył? Na wojnach. Poczekaj, bo najpierw Forteca Bar. Nie znałem swojego męstwa, dokładnie, jakbym siebie słyszał co drugą turę, nie znałem swojego męstwa. Forteca Bar padła, ale wcześniej Forteca Bar haniebnie otworzyła wrota przed armią kozacką, utrudniając naszą obronę i zrzucając de facto nasz ostateczny endzik na Zbaraż. Co prawda dzięki temu mieliśmy ładną, kinową, fabułkową, rozumiesz, historyczną obronę, ale w każdym razie zarządcy Zbaraża oraz lokalna społeczność musi ponieść zasłużoną karę. Co prawda Wiśniowieckiego Jaremy niestety już z nami nie ma, ale moda na paliczki pozostała. Doktryna Aragorna. Na Edynburg prawdopodobnie albo poszła krucjata, albo dżihady. Jedno z dwóch, mogłoby w sumie jedno i drugie pójść, bo oni są protestantami, jakby nie patrzeć. Tu są, tak, Kalwini, Anglikanie. No właśnie, to nawet jest rozróżnienie jeszcze na Anglikanów. No i proszę Państwa, papież się rozsierdził. Ja mogłem wcześniej wzywać krucjaty na jakieś Sztokholmy i tak dalej, ale to by, zakładam, zepsuło fabułkę, jakby się papaj zgodził. Także... Edynburg. Kościół katolicki rozpowszechniał wiadomość, że jego świątobliwość Ojciec Święty ogłosił krucjatę przeciwko niewiernym. Nie wiem, co to ma zmienić i na jakiej podstawie. Edynburg jest angielski. Anglicy mają tutaj tą swoją wojnę domową Cromwella, republikanów i tak dalej. Nie będziemy się w to zagłębiać. Bar wyzwolony, pięknie. Krucjata się wzmaga. Francja oraz Hiszpania. To nie nasza wojna, nie nasz konflikt. My swoje totalne intrigi będziemy mieli. Obecnie walczymy o płynność finansową naszej Rzeczpospolitej. Francja wojusz z Anglią oraz Francja zerwała sojusz ze Zjednoczonymi Prowincjami. W Lwowie zrobiło się nawadnianie, doskonałe nowinki. W Lwowie przydałoby się zrobić drogi, ale to bo uderzy mocno po naszym dochodzie. Lwów, ja pamiętam, miał być naszą osadą mocno werbunkową, ale zarzuciliśmy ten pomysł. Pod Łódzkiem doszło swego czasu w 1650 roku do słynnej bitwy Jeremiego Wiśniowieckiego. No, Jeremi Wiśniowiecki miał dużo tych bitew historycznych, fabułkowych, moi drodzy eksperci. No dobra, mamy 10 000 szekla do inwestycji. Tu ładnie ten nasz, powiedzmy, bezpieczny kor się buduje. Dalej możemy inwestować, na przykład Zamoście, magazyny wojskowe. Magazyny wojskowe to nie. Ryneczek zawsze można postawić. Ja bym jednak chciał w miarę możliwości klikać. Rezydencja magnacka, liczba oddziałów o darmowym utrzymaniu 3. Fajnie. Jest dużo budynków, jak się poszuka, poczaruje, zainwestuje, które dają darmowe koszty utrzymania. A my tyle czasu na tych wszystkich Divine Conquerach przesiedzieli, że już się przyzwyczaiłem do tego. Ale to nie jest mus, proszę Państwa. Zakład smolny, wrzący olejek. O, to by się przydało na Szweda. To by się przydało. Kompleks mielerzy. Porządek, bo to śmierdzi, dymi i tak dalej. Bonus do dochodu.
Punkt werbunkowy, sejmiki ziemskie. Wzrost dochody z podatku 4%. Szlachta się opodatkowała na sejmiku. Porządek publiczny, ulepszone rolnictwo. Ty, fajne. 8400 za sejmik ziemski w Zamościu. A dawaj, zbudujemy, proszę państwa. Zbudujemy sejmik. Lublin. Taki jakiś malutki, nawet na toalety publiczne nie ma jak postawić, kliknąć. No cóż, jest jak jest, proszę państwa. W Lwowie coś postawimy, pracownia artystyczna, coś co jeszcze daje dochody. Możemy zrobić ten warsztat garbarski? Nie robimy, oszczędzamy szekle. Jak nie musimy, to nie inwestujemy. Poza tym zawsze gdzieś znajdzie się możliwość postawienia, o, na przykład farmy żyta w Kamieńcu Podolskim. Dobra, jednym cięciem szpieg kozacki do Jasy się udał, stolicy Mołdawii. To tam za nim podążać nie będziemy. W takim razie na razie pójdziesz szukać kolejnego celu. Nasz szpieg na razie niech patroluje drugą część Dniepru, czy do jakieś posiłki nie nadchodzą do Kijowa, bo tutaj król Jan Kazimierz z mocno obitą armią oblega pozostałych kozaków doskonale, a w Baru odnieśliśmy kolejne wielkie zwycięstwo naszych czasów. Pytanie, czy my nie chcemy powoli zacząć lekutko demobilizować armię, zwłaszcza tą bezużyteczną straż miejską, która służy tylko w sumie do trzymania garnizonów miejskich, bo w polu bitwy oni mają beznadziejne statystyki, a przede wszystkim morale. I kompletnie nie pasują do naszej templaty armii. Ale wykorzystajmy ich jeszcze do kolejnych, ostatnich Czy my możemy przejść trochę przez ziemię Mołdawii? A nie, to jest nasze. Nasze, bo to jest tak, tutaj się wcina. No dobra. Stanisław Lacko-Roński. To on obronił Zbarasz, nie? A teraz prowadzi systematycznie kontrofensywę. Powolutku, w swoim tempie. Ale prowincja za prowincją, armia za armią puszuje doskonale. O to chodziło. Tego bym chciał. Nie wiem, czy ty tam gadasz, tym Francuzem, ale żyto pewnie przyjmiesz, nie? O ty bandyto, targujemy się. Ej, mega mi się podoba, że tutaj boty jakoś mają... to jest pierwsza modyfikacja, gdzie boty nasi jakoś tak chętniej kontroferty w dyplomacji rzucają, a nie po prostu, że nie, to nie, bo mi się nie podoba. Jak podli oszuści! No co by takiego robili? A, bo może w świat idzie ta doktryna Aragorna odnośnie kozackich miast, no ale no... twarde prawo, ale prawo, rozumiesz, Duralex i tak dalej. No co ty tutaj mi to jest normalne. Dobra, trochę szerkla żeśmy przygarnęli, to pewnie kolejną fabułkę. Fabułka żyta. Kolejne poletko żyta będziemy mogli postawić. A w Płocku możemy zrobić wymianę handlową doskonale. Zaręczony Królewicz Karol Ferdynand Bogumiła z Tarczyńskich. Dobra, zgodzimy się oczywiście, poszerzymy dynastię. Zaślubiny jak najbardziej. Ile ty, mordeczko, będziesz za... 157 kopalnia węgla? No grzybami, jagodami, no to nie są dobre ceny. Dawaj tutaj na to złoto. Ten kupiec na siłę wejdzie na to złoto. 572, ale zawsze. A czy my więcej kupców rekrutujemy? Możemy więcej kupców? Oczywiście. Zrobimy Polskę kupiecką. Ogłoszono sojusz. Królestwo Hiszpanii, Królestwo Sabaudi. Proszę państwa, jesteśmy na takim etapie, że dobijamy pozostałości buntu kozackiego. Przeklikujemy tury. Ale to nie jest puste przeklikiwanie tur, bo my musimy się przygotować. Najlepiej jak potrafimy do nadchodzącej wielkiej wojny naszych czasów. Dobra, i teraz tak. Według moich obliczeń 3 darmowe oddziały. Czy my powinniśmy zacząć werbować na przykład piechotę węgierską i pikinierów koronnych, którzy byliby już tutaj darmowi? Który mamy rok? 1652 nadal. Dobra, na razie może to poczekać. Ten werbunek. Zainwestujmy w wieże z balistami, poczekają. Zróbmy płodozmian, bo to zawsze odda. Raport z końca tury 9000. Dobra, gdzieś tam się plus minus utrzymujemy. W Lwowie zrobimy wielki ryneczek. Trochę droga inwestycja. Magazyny wojskowe, opera. Bonus do dochodu zwiększony na zadowolenie. Mennica królewska. Wzrost handlu, bonus dochodu. Mało. Wypas bydła. Dobre. Dawaj bydło. Nie tylko żytem Polska stoi, ale też porządnym stejkiem. A Sierac, Rawa, Płocki tu się buduje. Może coś na Wilnie klikniemy. Jakieś płodozmiany niech się rozbudowują.
Oblężenia trwają. Teraz tak, tu najbliższa osada znajduje się z tej strony. Podejdź szpiegiem na szybko. Czerchyn jest praktycznie niebroniony, Miłościwy królu. tylko że kilka tur zajmie nam dotarcie tam. Co my tutaj mamy? Poseł moskiewski. Jednym cięciem, Szablą po jednym cięciem. Cichy jak trusia. Jednym cięciem. Dokładnie tak, jednym cięciem. Natomiast nasz kupiec w końcu na jedwabiu, pyk, 1400 dodatkowego szybko. Tego mu chciał. Grzybami, jagodami. Ty, tartak jest. Koszt budowy okrętów obniżony o minus 10%. Pytanie, czy to jest globalnie, czy na prowincję, bo ten tartak możemy w Brześciu Litewskim postawić. I nie wiem jak na tych, chyba że to jest jakiś łokręt bagienny. Tutaj na tych bagnach Białorusi będzie sobie ten łokręt pływał. Ale jest tego, tartaczek. Istniejące w XVII wieku tartaki zachodniej Europy zostały już w większości zamknięte z powodu braku surowca. Na wschodzie natomiast tartaki aż do XIX wieku były ważnym elementem gospodarki, eksportowały drewno do zachodniej Europy, jak i też te wszystkie węgle drewne i to, co tam się tam wytapiało z tych kory i tak, jakieś tam tarcice czy coś takiego, nie pamiętam, ale no Polska to dużo tego robiła. A bo w teorii, jak będziemy chcieli zemścić się na Szwedzie, no to potrzeba będzie flota, nie? Żeby się zdesantować. Tak, wiem, ja już myślę o wielkiej kontrofensywie podczas potopu. Ponosi mnie, ale póki co idzie tak dobrze. Kiedy już myślałem, że będzie upadek i będziemy musieli restartować serię, ja bym powiedział po prostu, że nam się coś pobagowało. No jest jak jest. Wyłącz autozarządzanie. Czemu tu się autozarządzanie? Możemy ryneczek w barze postawić. Dobra, skipnij turę. Problem będzie, jak papaj się rozsierdzi i nakaże nam dołączenie do krucjaty, co by było totalnie dla nas niepotrzebne, nielogiczne i prolatyczne, bo trzeba byłoby jakąś armię ogarnąć. Kolejny agent wykryty w Kamieńcu Podolskim. No Kamieniec Podolski jest poza waszym zasięgiem, tak wam lekutko podpowiem. Poseł moskiewski uciekł. Uciekł poseł moskiewski. Wasza miłość, wysłano obaczyć, czyż ludzi podejrzanych. Martin Nebaba. Wysłano Nebaba. obaczyć, czyż Martin ludzi Nebaba. podejrzanych. W okolicy nie masz. Martin Nebaba. Chodź, spróbujesz Martyna Nebaba ciachnąć. 10 000, dobrze, fajnie to chodzi. Dobrze to działa. Dyplomatyczne wieści zawarły sojusz. Imperium Osmańskie ze Szwajcarią, Wenecja z Sabaudią. Kolejni kupcy, jeszcze we Lwowie jednego kupca machnąłem. Polska kupiecka. W Zamościu sejmiki ziemskie się pobudowały. A dawaj ryneczek, bo Zamość tutaj ma predyspozycję do tego, żeby fajnie handlować. Korzec, warsztaty piwowarskie. Punkt werbunku. O, kozaków rejestrowych. Kozacy, jazda. O, ty byśmy mogli jednostki kozackie zacząć wcielać do naszej armii. To może by się wtedy nie zbuntowali, jakbyśmy im dali zajęcie. Jakiegoś Turczyna posłali. Gdański się budują. Jak tam Smoleńsk? Bo Smoleńsk też będzie mucią importantem. Meczecik można postawić. Warsztat piwowara, szczęście, dochód z handlu. Dworki szlacheckie. 2 darmowe kolejne oddziały. Dawaj. Powoli zaczniemy. No właśnie, bo to nic nie jest darmowo, a jest pełny garnizon. Mochylew można by rozbudować, kamienny mur. Nie wiem, czy to nie będą też zdradzać te miasta, więc na razie w nie nie inwestujmy. Dalej skupiamy się. Kompleks Mieleży, plus 300 do dochodu. Dawaj. 3300, trochę nieszczęśliwi, ale niech to się tam buduje. Tak samo w Łódzku na razie wszystko żeśmy pobudowali. Świetnie. I nowa partia kupców z Lwowa. Jagodami, grzybami. To jest złoto jakieś. Złoto zawsze jest fajne. Ty wyrzuć stąd, o właśnie, wrogiego kupca, przejąłeś to. Pytanie, czy ty się utrzymasz, bo to jest rozsierdzony kupiec. A ty wejdź tu, co my tutaj mamy. O, kolejne 700 florenów. No mizeria i głód, proszę państwa, ale nie będziemy tracić tam gdzieś 30 tur, bo i tak strasznie daleko, żeby do tego Konstantynopola się dostać. Ale już powoli gdzieś to jakieś proficiki będziemy ogarniać. Szukam jeszcze po mapie jakiegoś surowca ciekawego w miarę blisko naszego zasięgu. Gdzie moglibyśmy uderzyć. No tu jest żyto, to żyto z naszych kresów da nam 125. No my mamy żyta nad podaż. Tu są jeszcze jakieś kopalenki. Tu są jeszcze jedwabie, ale poczekaj, ty jedziesz z Warszawy, ta? Tu gdzieś bliżej tutaj, może na Czechy? Tu są kopalnie węgla mało opłacalne, ale ich tu jest kilka. Dawaj. Mizeria i głód. Oho, bitew kupiecki. W teorii można byłoby na wyspy gdzieś powysyłać tych kupców. Ale wierzę, że nasza gildia kupiecka... O! Właśnie myślałem, że będzie dobrze. Jednak nasze gildie kupieckie nie są na tyle mocne. Ale spokojnie, my dopiero wchodzimy w rynek kupiecki.
I bitwa, proszę państwa, wygłodzeni kozacy, 3500, pewnie przed rozpoczęciem olężenia ich tam było z 5000. A, to ta pusta czerń kozacza, w sensie ta piechota. Strzelcy, rajtarzy, jedna husaria, masa naszych. No dobra, zrobimy szachownicę, wymieszamy nasze pyki, straż miejską z strzelcami. Zrobimy taką zachodnią tą doktrynę, gdzie my ostatnio bawiliśmy się mieszanie strzelców z kawalerią i to oddało niesamowicie dobrze. Zwłaszcza w tej bitwie, gdzie wróg miał pełno piechoty zaporowskiej, tej elitarnej. Tutaj natomiast mamy gównianą armię kontra równie beznadziejną armię. Michał Karol Radziwiłł i warto czytać komentarze widzów, bo nie zwróciłem mu uwagi. Wielmożny grubas jest otyły, bo go na to stać. W czasach współczesnych buzia okrągła jak księżyc w pełni jest wyznacznikiem statusu majątkowego. Teraz ktoś nie jest pusty, może tłusty, gruby, puszysty, spasiony, tylko jest bogaty, rozumiesz? Powodziło się w czasach Rzeczpospolitej. A, tylko że to jest bitwa od razu w oblężeniu, w sensie oni próbują przełamać, musimy bardzo szybko się rozstawić, tutaj powydawałem rozkazy, proszę bardzo, więcej mamy tam na plus minus rozstawieni. A hop, 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 panowie, rozstawiamy się, zanim wróg wybiegnie z murów. Przygotować formacyję, zobaczymy czy nasza milicja, nasi strzelcy również milicyjnie dadzą radę, w razie czego mamy jeden oddział husarii do czarowania. Zdecydowany nadmiar piechoty tych włóczników, no ale nic nie poradzimy. Jeden oddział polskich rajtarów, którzy na razie będą po prostu robić za wsparcie ogniowe. A to co to jest za formacja? Co żeście panowie rozstawili? Proszę przygotować ładne kwadraciki, jak doktryna nakazuje. To nie są ładne kwadraciki. Oho! Muszkieterzy, przygotować się. Mamy 4000 zbuntowanych kozackich chłopów do ubicia. Bombić pełnymi salwami. Tu widzę, że tylko pierwszy szereg na razie ma zasięg, ale niech podejdą bliżej. Ci rajtarzy niech już tam się wystrzelają, żeby potem robić jako kawaleria flankująca. Tutaj husarem z racji, że mamy bardzo i mało, a wroga jest bardzo dużo, to będziemy nie frontalnie szarżować husarią, tylko będziemy od flanek jeździć i łuskać gdzieś tam nieprzyjaciela, bo jest jej za mało i musimy tego oszczędzać każdy oddział. Tryb defensywny, stać gdzie staliście. No i mości panowie bombić. Na razie pierwsze oddziały weszły. No proszę bardzo, już złamani, o to chodziło. Ostrzał i kwadraciki dają radę. Wrogi generał znajduje się gdzieś w tej masie piechoty. Ciężko będzie znaleźć. Nasi na flance mocno walczą mocno na flance. Ale też jeszcze mają rajtarów do pomocy. Proszę to ostrzeliwywać. Dobrze, damy radę, wytrwamy. Nie wiem czemu tylko pierwsze szeregi strzelają. Gdzie zwykle wszyscy strzeli. O, z przykucu teraz. Może zbyt gęste te szeregi poszły. Jak ta husaria? Złamaliście ten oddział? Nie złamaliście, to cofnijcie się, bo to mimo wszystko są włócznicy. Nie stójcie jak dzbany. Do tyłu, do tyłu. Tu ładnie na flaneczkach trzymamy. Mamy pojedyncze jeszcze oddziały, żeby asekurować jakby do włóczników dobiegali. Cofnij was lekutko. Oho, i właśnie tutaj wróg próbuje się dostać do naszych strzelców. Strzelcy do tyłu. Oddział włóczników będzie was asekurował. Wspomożecie tutaj środek w takim razie. Pyk, tu nasza husaria wjeżdża na flankę, żeby pomóc naszej piechocie walczącej z lewej strony naszych wojsk. Dobra, ci się wycofali. To jest straszny pogrom. Czy wy się wystrzelaliście? Chodźcie na flankę, zróbcie tak i zróbcie tak. No... Czuć brak naszej najlepszej broni, czyli husaryi. Oraz to, że wroga jest niesamowicie dużo. Wytrwać panowie, wystrzelać bandytów rzezimieszków. Bombić pełnymi salwami. Za mną do szarży, ale kopie postawić. Czemu szabelkami? Kopie byłyby potrzebne. Ale może to wystarczy, żeby ich złamać? Wahają się. Kurde, jakbyśmy upolowali tutaj tego, to nasi uciekają. Ty, nasza straż powoli zaczyna uciekać. Ej, nie wiem, czy my nie przegramy tej bitwy. No tak to jest, jak strażą miejską się szturmuje te oddziały. To jeszcze trzymacie. Strzelajcie pełną tą. Weźcie tu, pomóżcie, bo zaraz spanikują. Rajtarzy widzę, że też średnio dają radę. Ty, no jest taki spam piechoty. A myśmy to 5-6 tur oblegali, żeby ich zagłodzić? Masakra. No i najwyżej się cofniemy. Strata tej armii aż tak bardzo nie będzie boleć. Najwyżej po prostu więcej szekla zaoszczędzimy. Poszczególne oddziały. Dobra, tu ich złamaliśmy. Dobrze, dobrze. Przygotuj się, bo trzeba kawalerią czarować.
Zaszarżę jeszcze raz rajterami na te flaneczki. Centrum mocno cierpi. O właśnie, do tyłu. Mamy jeszcze jakiś oddział wolnych włóczników? Nie mamy wolnych oddziałów włóczników. Nasi strzelcy będą musieli wręcz prowadzić walkę z nieprzyjacielem. Próbuj to zaatakować. Wy się wycofujcie. Czyżby wielki kąpach kozackiego powstania? Czyżby tutaj pod dowództwem Michała Karola Radziwiłła, tłustego wielmoża, doszło do pierwszej znaczącej porażki? No, rajtarzy... Polipka, nie dajemy rady. Dobra, obrócić się, strzelać szybko zanim przeładują. Husaria, ostrzał, nie daje rady. Dobra, weź ich wycofaj. Lewą flankę złamaliśmy. Na lewej flance powoli nasze wojska odzyskują przewagę. Weź was wycofaj. A wy już ostrzejwujcie centrum. Dobra, o to chodziło. Tu mamy też wolny oddział. Prawą flankę też powoli domykamy. Dobrze, te szturmy rajtarów oddały. Też kosztowne były. Dobra, bombić panowie pełnymi salwami. Pełnymi salwami. Utrzymać linię. No teraz pełna salwa. Ej, coś się zmieniło. Jak ostatnio oni wszyscy strzelali szeregami. Nie wiem, od czego to zależy. Czy mają tryb strażniczy, czy włączony, czy wyłączony. Nie walą teraz pełnymi salwami, a zaczęli strzelać z przykucu. Nie mam pojęcia, już nawet ich zacząłem troszeczkę bardziej rozciągać. Bo jest problem. Nie mamy wystarczającej siły ognia, by zmiażdżyć nieprzyjaciela. No prawdopodobnie poniesiemy tu porażkę. Trzeba będzie po prostu zadbać, żeby generał przeżył. Piękna szarża rajtarów. Mniej piękna szarża naszej husarii. Kolejne oddziały milicji panikują i uciekają. Dobra, uciekaj, bo zaraz cię złapią w kółeczku. No ci strzelcy nie dowieźli. Ich siła ognia powinna być zdecydowanie większa. Nic się już nie da zrobić. Teraz jedyne o co chodzi to, żeby uratować jak najwięcej oddziałów przed drastyczną porażką. Spróbujemy strzelców tylko wycofać. Trochę pokajtować, postrzelać do tyłu. Do tyłu włócznicy wszyscy polegną, ale trudno. Taki ich los. Już połowa husarii wyparowała w tej bitwie. No, tu może byśmy z dwóch stron szarża, z dwóch stron ostrzał naszymi muszkietami. Nie da rady. Dobra, wycofuj już wszystko jak leci. Do tyłu, panowie. Odwrót, całą piechotę walczącą z Warczy, tą milicję przepalimy. Ej, no nie daliśmy rady. Ja wiedziałem, że będzie ciężko, ale myślałem, że te salwy strzelców będą odgrabiać tych kozaków. A oni, zobaczcie, że nawet niewiele amunicji zużyli. Nie wiem, w czym był problem. Wcześniej właśnie mówiłem, zwracałem uwagę, że oni sobie nie przeszkadzają, strzelają pełnymi salwami. A teraz jakoś nie chcieli wszyscy prowadzić ostrzał. No dobra, no. Jest jak jest. Liczyliśmy się z tą porażką. Wycofujemy się. No, pułkownik Semen rozgromił Michała Karola Radziwiłła. Czy to był Bracław do Questa, którego właśnie oblegaliśmy? Bardzo niedobre nowinki. A i nawet okupu nie możemy zapłacić. No cóż, musimy odmówić. A, to był Raszków. Pod Raszkowem rozgromili Michała Karola Radziwiłła. No nic. Najwyżej Stanisław Lacko-Roński zawróci tutaj swoją armią. I to chłopstwo rozgromi. Ty się wycofałeś do Humania, tak? To resztki tej armii Michała Karola Radziwiłła udadzą się po prostu do Jana Kazimierza, żeby wspomóc go w oblężeniu Kijowa, bo tutaj też mamy mocno przetrzebione siły, albo do Bracławia. Poczekaj, za ile to padnie? To padnie za 2 tury? To padnie za 1 turę. To tam już nawet nie zdążysz, to chodź tutaj mu pomóc. Bo tu też jest taka obita armia. Wrogie siły mniejsze, ale za to troszeczkę lepsze jakościowo. Połącz wasze oddziały, zmieścicie się tu jednej armii. Wrzucimy was, wrzucimy ciebie. Połącz i chyba wszyscy wejdą, nie? Dobra, mamy wszystkich. Połączyliśmy oddziały, pysznie. A Stanisław Lacko-Roński... No dobra, jak szedłeś na ten Czerchyń, to chodź na ten Czerchyń. Panie Longinusie, ty, generał stąd szmyknął. W kapocie idzie. Dobra, spróbuj przeprowadzić sabotaż jakiegoś budynku. Sukces misji sabotażu. Punkt handlu żywnością. Jednym cięciem. Doskonale. Wysłano obaczyć, czy ludzi Jacyś podejrzanych. Tatarzy. Przynajmniej, że my z Tatarami też walczymy. Wysłano obaczyć, czy ludzi podejrzanych. Kolejny kupiec Policji nie w ma. Lwowie. Doskonałe nowynki. A przejdź przez te kopalenki złota. Zobaczymy dla następnego kupca, czy to warto miejsce do handlu. No patrz, ile się buduje.
Polska farmą żytem stoi. Doskonałe nowinki. Królewski arsenał. O Jezus, ile tu jest różnych rodzajów artylerii. A my na jednych serpentynach jeździmy. Kolubryny, wielkie organki, kartana, szlanga, organki, moździerze, serpentyna. Magazyny, toalety, manufakturka. Co daje manufakturka? 10 000, krakowska manufaktura. Zakłady produkcyjne produkujące złożone produkty końcowe, proces produkcji polska industrialna. Oparty o pracę wykonywaną ręcznie, zrealizowane na zasadzie podziału pracy, poszczególne etapy produkcji wykonane są przez pracowników specjalizowanych w ich wykonaniu. 10 000. Dobrze, my w ogóle mamy 15 000 na inwestycje. Przemyśl, ryneczek, doskonale. Handel przez Karpaty będzie kwitł. A Miłościwy Andrzej królu. Potocki. Tyś się pojawił tutaj. Szlachecka rodzina Potockich herbu Piława. Ostatnio jak gramy ogniem i mieczem na streamie, właśnie się zastanawiałem, co to jest za herb. A to nasz. Piława. Potockich. Miłościwy panie. Tu jest niepotrzebna straż miejska. Dobra, panie Potocki, zostaniesz pan... Każdy sobie panem. Zostaniesz naszej pan Rzeczypospolitej. zarządcą... Wasza miłość. Zarządcą... Poczekaj, to jeszcze można straż miejską ograniczyć. W Słucku na razie się buntują, w Grodnie jest. W Nowogródku mamy, też możemy ograniczyć Wasza straży miłość. miejskiej, zawsze kilka Wszyscy kresz... godziny na tych. godzinę oczekują Żytomierz, rozkazu o! na marsz. Sławny Żytomierz, miasto, które było centrum epidemii kozackiej. Wieści rodowe. Raport z końca tury 15 000. Doskonałe nowinki. Mam jeszcze 3000 do inwestycji. No to w Sieradzu zbudujemy ryneczek i będzie łatwiej ze Śląskiem handlować. Ej, według naszego wywiadu w Czerchyniu przesiaduje generał. Nie wiem czemu ten Longinus Asasyn nie mógł zrobić na jego zamachu. No trudno, jest jak jest. 16 000 w teorii na następną turę. No już faktycznie zaczniemy powoli rekrutować oddziały w Smoleńsku oraz w Gdańsku. Dobra, proszę państwa, skipujemy turę. Jam to, nie chwaląc się, sprawił. Jam to nie chwaląc się sprawił, nie znałem swojego męstwa. Kijów zajęty bez walki. Poddali się przed armią główną dowodzoną przez Jana Kazimierza. No i co my teraz zrobimy? Polskie oddziały w Kijowie. Polski powrót do Kijowa. No cóż, jest jak jest, doktryna pana Aragorna. I od razu zadowoleni z polskiego tego. Daniel Dryż, bierzemy ciebie. W Przemyślu, żeś się Każdy pojawił, sobie świetnie, panem więc naszej to jest znak, Rzeczypospolitej. zostaniesz zarządcą Kijowa, bo król tam przesiadywać nie będzie. Dyplomatyczne wieści. Sojusz Portugalia, sojusz Francja, Palatyna. Kijów wyzwolony. 23 000 szekle. Raport budowlany polskie, rozumiesz, Polska może nie wkracza w swój złoty wiek, ale mamy przedłużenie. O, i w Kijowie jest port. W porcie będziemy mogli zbudować jeden łokręcik, najprostszy, i zrobić desant na Sicz Zaporowską. Może nawet sam król tam się uda, pofatyguje, rozumiesz? Czy jest tu kościółek? Tu jest prawosławny. No prawosławny nas nie interesuje. Czy można nasz postawić? Trzeba by to zniszczyć? Jest, dobra, od razu buduj kościółek. Niskie podatki. O, a teraz jest możliwość. Martyn Nebaka, 74%. Jednym cięciem. Nice. Plus do kajecika. Plus do kajecika. Dobra, tu już nie ma kogo eliminować. Stanisław Lackoroński myślę, że z marszu teraz zdobędzie tą wioskę. Mogłem wyjąć wozy taborowe i strzelców, zwłaszcza tych węgierską oraz wybraniecką. I łyczką się upuści. Co? No dobra, niech będzie. Chcecie państwo- Kolejna osada wyzwolona, Wojna. Czerchyń. No i tu już zostało samo Zaporoże na Siczy Zaporowskiej. Tu mamy to Pobreże z Raszkowem, który się obronił, ale większość obrońców i tak już padła. Zrobimy mości panowie. Chociaż ci z Bracławia, bo Bracław też za jedną turę padnie. Dobra, mam plan. Mam plan i to Miłościwy sprytny. królu. Chcemy się bić! Zrób tak. Chociaż nie, wolę tych w sumie zostawić. Zrób tak, zrób tak. Zrób tak, Każdy zrób tak, sobie zrób tak. panem Idziemy naszej dalej. Rzeczypospolitej. Czerchyn wyzwolony, wyzwolony. Naprawa, tutaj pyk, pyk, pyk. Miłościwy królu. I tu łokręcik was zdesantuje, rozumiesz, Stanisław Lackoroński położy kres rebelii kozackiej. Natomiast z Każdy Kijowa, sobie pan. Mamy iść na pełną śmierć. ten ataman kozacki raczej w niczym nam nie przeszkadza. Stopą. Co Tu jeszcze to nie drugi macie w ogóle w samopału, krzakach siedział. Szabel przeboju. Ale w sumie można by było was się rozbić. Nie godzisz mi. Krynicą mądrości.
Krynica mądrości. Samą kawalerią będziemy ich ścigać. Tych dwóch kozackich atamanów, którzy błąkają się bez celu po upadłym powstaniu. Rozbijemy. Ości panowie do chorągwi, zapolujemy na kozaków. A potem wzniesiemy toa za Karola Gustawa X. Nie no, żartuję. Dobra, myślę, że tutaj nie ma co się oszczędzać. A kurde, ale ta nasza armia jest przetrzebiona. Dużo żeśmy potracili. Ej, no to było naprawdę krwawe i ciężkie powstanie. Dużo żeśmy potracili. A to, co przetrwało, jest ledwo żywe, no nie oszukujmy się. Dobra, bezpośrednia szarża. A wy już od razu, żeby w razie czego ścigać to, co przeżyje. Żeby nam nie uciekli. Z uśmiechem na twarzy przyjmujemy szarżę husarii. Tygom chciał. To też jest ciężka jazda, nie? Ta straż hetmańska. Tutaj rozumiesz, Petrychorcy może złapią tego atamana, bo bezpośrednio w niego wjechali. 30, dobra, trochę husarii pospadało. To jest w ogóle ten nasz jedyny startowy oddział husarii, który jest husarią, a nie jest generałem, nie? Ich było na początku setka, zostało chyba 30. Ale szabelkę ma. Ale szabelkę ma. Doskonale. Dobra, a jak on padł, to nie ma co ścigać, bo to jest pusty garnizon. A posiłki wchodzą tutaj... O Jezus, jeszcze z góry będziemy szarżować. Rozstawiaj kawalerię. Jazdę pancerną możesz wysłać, niech obyja. No dobrze, mości panowie, do kolejnej szarży. Ależ król Jan Kazimierz kozaków sobie naobija podczas tej wyprawy. Może po tych zwycięstwach nie znudzi mu się tron Rzeczpospolitej i nie abdykuje. Doskonale. A wbijcie się w tą starszyznę kozacką. Nie strzelajcie, bo bardziej będziecie po swoim niż po naszych strzelać. Wbijcie się w tą starszyznę kozacką. Dodatkujcie z tej strony, bo to jest lekutka, niewielki oddział czerni. Straż hetmańska próbuje czmychnąć. Ścigajcie ich teraz. O to chodziło. Tygom chciał. Dobra, ci panikują. Wszyscy za kolejnym kozackim atamanem, bo chyba próbuje czmychnąć z pola wa... Chociaż nie, oni już raz się wycofali, nie powinien móc się wycofać. Ścigać ich, nie brać jeńców. Zawczasu strugać paliczki. O. Kogo my tutaj mamy? Iwan Brzuchowiecki. Nie kojarzę, nie wiem, czy to był jakiś znaczący jegomość podczas tego szaleńczego zrywu. I zaraz się dowiemy, kim był drugi. Dobra, walczą do końca, ale o to chodzi, żeby nie uciekł, bo jakby się go puścimy, to on ucieknie. Kontynuuj. On jest bardzo blisko krawędzi mapy, żeby nam nie czmychnął, bo będziemy go ganiać. Nie, bo on tu jedzie, jeden! Dobra. Macie możliwość, rozumiesz, szczylania w oponenta. Tylko nie trafcie króla i będzie dobrze. Szczylać! Salwa! Dostał, ale biegnie. Dobij go. Czmychnął, obity z podkulonym ogonem. Jeszcze tam szczylają, jeszcze strzały lecą. Poza mapą. Panie sędzio, nie gwizda jeszcze. No, jeszcze jakaś strzała. Kurde, uciekł, no. Paliczki. Zaakceptowany okup. Och, cholipka. Gdzie się pan tego? Dobra, tego Sonko cofnęło. Chłopów chcą zmienić. Tego Sonko cofnęło do tego Raszkowa, czyli tam będzie ostateczny endzik. Dobra, król jedną turę poczeka sobie w Kijowie. 20 000, mości panowie, inwestycje, ale najpierw obiecane inwestycje w armię, w końcu, po tylu turach, rekrutujemy pierwsze oddziały jednostek, rozumiesz, która jest tura? Mamy... Która to jest tura? Rok 53, tura 22, rozumiesz, w 22 turze rekrutuję chyba pierwsze oddziały, dawaj 2 strzelców, oni powinni być darmowi, tak, według rozpiski. Piechota węgierska, pikinierzy koronni, tak samo w Smoleńsku. Strzelcy litewscy. No nie, ta piechota węgierska lepsza. I tak samo po jednym oddziale zwiększymy garnizony. W samym Smoleńsku zrobimy rezydencje magnackie. Dawaj, 2 tury, kolejne darmowe oddziały i to całe nasze szekle na to poszły. Ej, handel kupiecki gdzieś tam na szybko rozstawiliśmy, daje już 3000, rozumiesz? To sobie ładnie profituje. No co prawda jest ryzyko, że nam przyjdą i tego... I nam tego Jerzego Sebastiana Borowskiego w sensie przekupią. No on tam przegra ten pojedynek kupiecki. No ale na razie ładne profity. Dobra, skipujemy turę. Dobra, Wrocław wyzwolony. Podkreślam, Wrocław wyzwolony. Doktryna pana Aragorna. Klasycznie.
Michał Karol Radziwiłł. Nasz bogaty, pulchny jegomość przegrał bitwę pod Raszkowem i teraz My Lady sobie znalazł. No jest jak jest, proszę państwa, zaślubiny. Ogłoszono sojusz. Francja i Hiszpania. Okej, interesujące nowinki. Misja zakończona sukcesem. Kolejne 1500 w skarbcu naszym. Opór jest daremny. Raport z końca tury 18 000. Z Mars, arystokrata. Łukasz Opaliński, zarządca Torunia. Z Gdańska możemy jednego ściągnąć. Były generał sił holenderskich w Brazylii? Arciszewski? O, szkoda, że jest tak mało właśnie takich ciekawostek. No i to jest fajne. Wojewoda pomorski. Były generał sił holenderskich. Arciszewski zaciągnął się do wojska holenderskiego w 629, a od 30 walczył w Brazylii, gdzie za zasługi dosłużył się stopnia generała i zastępcy gubernatora. W 39 złożył dymisję wszystkich stanowisk i na stale wrócił do Europy. O proszę. Krzysztof Arciszewski. Burmistrz Gdańska. Konstantyn Ferber. No dobra, oni dwaj tutaj są jako zarządcy tego Gdańska. A mości panowie, brakuje nam zarządców. Możemy w teorii rekrutować. Gwardia Generalska 4000. Dobra, na razie w Toruniu, bo w Toruniu nikogo nie ma. Ojejciu, jakie to drogie. Nie ma tu jakiegoś tego? Daj tą milicję miejską do Torunia, żeby cokolwiek tu było. Dobra, czy oni się porekrutowali? Czy są darmowi? No nie są darmowi. A mieli być. Liczba oddziałów o darmowym utrzymaniu czy? Piechota węgierska. No darmowa nie jest. No chyba, że to działa inaczej i to daje tylko darmowe utrzymanie tego, co samo z siebie rekrutuje. No ale zwykle jest tak, że jak jest darmowy garnizon, to on daje darmowe ogólnie z miasta, co można zrekrutować. A pokaż Smoleńsk. Kurde no. Chyba, że to nie działa. I jest po prostu bóg. I trzeba to zgłosić. Po to ja to testuję, żebyście wy mieli już ładną, czystą. Tak samo tutaj ci nie są darmowi. Co tu było tego? Ale ten budynek sam z siebie daje. Liczba oddziałów o darmowym utrzymaniu 2. No, mości panowie, nie podoba mi się, bo my dużo zainwestowali i nasz plan polegał na tym, że będziemy właśnie mieli te oporniki takie Gdańsk i Smoleńsk. Darmowe utrzymanie tam będzie siedzieć. I my czasu szekle przepalili na to. No nic, chłopi muszą być opodatkowani. Zwołuj sejmik ziemski w Sandomierzu. Dobra, ryneczek, pyk. W Lwowie zrobimy... Zrób te drogi, bo mnie korci. Zrób te drogi i tu kolejny kupiec. Tu kolejnych 2 kupców, mości panowie. Jagoda. Dobra, na południe. Na południe. Andrzej Potocki do Żytomierza. Tych strzelców będzie można przerzucić do Kijowa. Ty idziesz do samego Kijowa. Tu wyciągamy na razie wszystkich poza... A zostaw to pospolite ruszenie, bo ono jest ledwo żywe. Dobra, i nasz król Jan Kazimierz przekroczy Dniepr i uda się na Zadnieprze. Tu są kolejne jakieś osady. Szczerze, ja bym zdobył jeszcze Sić Zaporowską, ten Raszków i jak się da, to jakieś zawieszenie broni podpisał z kozakami. Nie wiem, na ile to jest oskryptowane. No jest to oskryptowane, bo my, pamiętajcie, mieliśmy event swego czasu. I obroniliśmy Zbaraż i mogła być ta ugoda z kozakami. I my wtedy odrzucili. Ale jak sobie sprawdzałem i byśmy ją zaakceptowali, to dawało nam zawieszenie broni z kozakami od razu, tak samo z Tatarami. Tatarzy, znaczy kozacy wtedy wypowiadali chyba wojnę po Osmanom. Dostawali wpierdziel i był oskryptowana aneksja kozaków przez cara moskiewskiego. Także tam była przygotowana ścieżka zakończenia tej wojny. Tutaj natomiast zobaczymy, czy musimy faktycznie zniszczyć tą frakcję do końca. No bo jeszcze z Tatarami walczymy. Tam to już w ogóle na razie nie mamy interesu ani możliwości. Ty, bo jest 54. Ja pierdzielę, dawaj tego dyplomatę. Gdzie on jest? Aha, 2 jakieś, rozumiesz, teutońskie, palatynackie księżniczki kręci. Jan Kazimierz Pac. No to nieźle. Ty, bo my już czasu nie mamy. My jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do tego pozowu. Toruń pusty. W Gdańsku okazało się, że nasz misterny plan nie działa.
Aj. Czy ja jeszcze mam numer do tego szwedzkiego króla? Jak po szwedzku napisać, że jednak popieramy twoje pretensje do tronu? Dobra, poczekaj, bo coś my zdobyliśmy. Bracław my zdobyliśmy, świetnie. Właściwy królu. A zostaw tu tych jedogomościów. Weź tego Sonko, zrzuć z drogi. Podajcie rycerską rękę pana za głowy! I możemy na siłę... Właściwy panie. Poczekaj, gdzie piechota dojdzie? Każdy sobie, Piechota panie. dojdzie tu. Co to, nie Na macie siłę już możemy samochodu? rozpocząć oblężenie tego Raszkowa, bo czasu nie ma. Daj kawalerię, pyk, 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 pyk. Nieprzyjaciół. Wasza Bo miłość. nas artyleria i tabory spowalniają, ale jak zrobimy tak i tak... O, no jest git. Wiecie, rozumiecie o co chodzi. No to jak ktoś gra Medievala, to wie, to rozumie, że jakbyśmy to zrobili piechotą, piechota też niby doszła, ale nie miałaby tego jednego punktu ruchu, żeby zaatakować. Ale jak to zrobimy kawalerią i wtedy piechotę dorzucimy, no to piechota już bierze udział w oblężeniu, nie? No, git. Wasza A to się w miłość. razie czego obroni, no bo to zrobi pyk, 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 ich tu, no nie no, ich tu trochę jest. Chłopów. Dobra, będziesz się przekradał krzaczkami. Wasza miłość. Wysłano Co my tutaj mamy? podejrzanych. W okolicy nie masz. Rebeliancka Wysłano twierdza obaczyć w ludzi podejrzanych. W okolicy Ackermanie. nie masz. I tureckie fort. Miłościwy królu. Flota. Gdzie jest ten polski statek? Polska łajba koga się buduje, świetnie. Przygotować się do desantu na sieć zaporowską, bo tu wejścia nie ma, to je wyspa. Panowie, ruszamy. Do szabli. Łódki strugać. Niegrzesznemu Dobra, temu panie Samuelu, pan już popełnić lecisz na północ. lub śmierć chwalebna. Szpiega też już na północ wysyłamy. Wysłano obaczyć, czyż ludzi podejrzanych. W okolicy nie masz. Grzybami, Grzybami, grzybami. Drezno, saksońskie. To 31. To jest, co to jest? Czym ty handlujesz? Węglem. Sam pójdę, sam pójdę. To jest srebro 240, a to... Oj, mizeria i głód. Szkoda, że to nie jest jeden ten sam zasób. Jakby były dwa takie same, węgiel tu i węgiel tu, to handlując jednym mamy chyba dwukrotność, jakoś tak to działa. Że jak jest więcej niż jeden zasób na danej prowincji, to on dużo więcej generuje sam z siebie i z kupca. Oj, mizeria. Zobaczymy, czy te kopalenki tutaj oddadzą. Kupiec państwa papieskiego. What, bandyty? Ło, co to jest? Gabriel Gustafsson! Ty, a ten to kto? I am a soldier of the Reich. Jaki soldier of the Reich? Ja się tam kuwa, cholipka, bandyto jeden rzezimieszku. Jak to Litwa rozbrojona. O, zając, posuwaj garnizony, po co to opłacać? Więcej szekli będzie na budowę farm żyta, rozumiesz? Po co podatki? Rozumiesz? Po co armia? I to właśnie doprowadziło do upadku Rzeczpospolitą. No na Litwie niczego nie ma. Kurde, cholipka, ta kampania tu się przedłuża. Trzeba kończyć ta wojna. Trzeba kończyć ta wojna tu i teraz. Bo te armie nawet jakby miały teraz już wracać, to i tak są bezużyteczne, bo wszystko jest przepalone, trzeba przetrenować, przegrupować. Jeszcze Tatary idą z odsieczą tym Kazakom. Oj, nie wiem, czy króla już nie będziemy cofać. Będziemy mieli chociaż jedną królewską armię operacyjną. Już odpuścimy, zobaczymy, czy uda się z nimi dogadać, tymi kozakami. Bo tu mamy bitwę Oraszków, jest znowu ci chłopi się buntują. No co za język im tu się załączył? Tatarzy przyjechali. Sipasi to jest szturmowa, nie? A nie, oni strzelają, dobra. Tu są jacyś Azabowie, Ordyńcy, piechota Bajraków. Atak na odległość 14. O kurde, ci łucznicy nie dość, że pancerni? Co jest? Jakieś Wunderwaffe. Jakie taniutkie. Piechota Bajraków była osmańską jednostką terytorialną, z których rekrutacja wojskowa składała się z wiosek górskich w regionach granicznych. Została wprowadzona w XVII wieku i jej użytkowanie przypadło do końca rządów osmańskich w Rumelii. Piechota Bajraków. To jest potem ta piechota Bajraków, następny upgrade to jest Bajraktary, rozumiesz? Bajraktar, dron, Bajrak, hehe. Dobra, mało śmieszny żarcik. Kończy dzisiejszy odcinek, bo mości panowie niedobre nowinki są. Za mało komentarzy i statystyk o pomyślność Rzeczpospolitej. Wchodzimy etap potopu i upadku. Za długo my tu spędzili czas na tym Zaporożu. Trzymajcie się następnego. Cześć, cześć.